W Zjednoczonej Prawicy trwa wojna bulldogów pod dywanami, a w zasadzie chyba osiągnęła punkt kulminacyjny i ta wojna wyszła poza te dywany. Zbigniew Ziobro chce startować z list PiS-u, daje o tym znać, atakując cały czas PiS. Czy dalej ten projekt może się nazywać Zjednoczona Prawica, biorąc pod uwagę różnice, jakie ich dzielą? W tym tygodniu wręcz można powiedzieć, że poszło na noże. Cześć, jestem Maciek, to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Przyjrzyjmy się temu, jak wygląda ta wojna Prawa i Sprawiedliwości z nową, starą partią Zbigniewa Ziobry, a w zasadzie konflikt na linii Morawiecki-Ziobro. Zanim skupimy się na tym, co się dzieje teraz, przyjrzyjmy się temu, co się już działo. To znaczy, 4 listopada 2011 roku Zbigniew Ziobro wraz z Tadeuszem Cymańskim oraz Jackiem Kurskim wylatują z PiS-u. Zbigniew Ziobro stwierdza w 2012 roku, że otworzy własną partię, która nazywa się Solidarna Polska. W tym działaniu wspiera go jego żona, a filmik co do tego możecie znaleźć tutaj w naszym górnym rogu, który wam pokaże całą historię Ziobry. Kaczyński zdaje sobie sprawę, że Zbigniew Ziobro dość skutecznie działa i może mu zabrać kilka punktów procentowych, dlatego na Marszu Rodzin Radia Maryja wzywa Zbyszka: chodźmy razem. Do ciebie, Zbyszku, zapomnijmy. Zapomnijmy o tym, co było złe, o co mamy pretensje. Idźmy razem, wracajcie. Na co Zbigniew Ziobro odpowiada: razem Solidarna Polska, razem Prawo i Sprawiedliwość, razem Rodziny Radia Maryja, razem Solidarność, Solidarni 2010, razem Solidarność. Wszyscy razem, razem wygramy. Tylko że to był 2011-2012 rok. Jarosław Kaczyński 10 lat temu był 10 lat młodszy. Teraz ma trochę inne emocje co do Zbyszka Ziobry. Świetną legitymację historyczną i potrafił bardzo dużo zrobić. Nie wiem, czy pamiętacie, ale raczej premier Mateusz Morawiecki był w miarę powściągliwy o słownictwo, jakiego używał co do swoich kolegów z Solidarnej Polski. Nawet kiedy przyszło mu bronić Zbigniewa Ziobrę podczas wotum nieufności, raczej nie wypowiedział o nim ani jednego słowa, to znaczy nie zwracał się do niego bezpośrednio, ale bronił go, no bo cóż miał innego robić. Kiedy Zbigniew Ziobro nazwał Mateusza Morawieckiego miękiszonem, ten również w zasadzie nie reagował. To są negocjacje. W negocjacjach nie można być, za przeproszeniem, miękiszonem, trzeba być twardy. Jednak coś się zmieniło. Wczoraj Mateusz Morawiecki nazwał ministra Ziobrę krową. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. I za każdym razem, kiedy słucham czy czytam słów ministra sprawiedliwości, przypomina mi się trafność tego przysłowia. A z kolei tak mu odpowiedział minister Ziobro. Więc zajmijmy się nie tyle krowami, tylko portfelami Polaków, by nie musieli płacić 2 bilionów złotych dodatkowych kosztów. Ta wymiana zdań została rozpoczęta po tym, jak minister Ziobro publicznie w czasopiśmie Do Rzeczy powiedział: premier we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych się pomylił. A jeszcze na konferencji mogliśmy usłyszeć taki mały rarytasik. Fit for 55, jeśli będzie realizowany w takiej wersji, jaką forsował Donald Tusk, na jaką zgodził się Mateusz Morawiecki. Czy wy to słyszeliście? Zbigniew Ziobro, nie wiem czy specjalnie czy niespecjalnie, ale w zasadzie pomylił Morawieckiego z Donaldem Tuskiem. I oczywiście tutaj chyba wydaje mi się, że chciał nawiązać do tego, że Morawiecki był doradcą Donalda Tuska. Oczywiście Donald Tusk nie ma nic wspólnego z Fit for 55, bo on nigdzie się nie podpisywał. Najpierw był Lech Kaczyński, potem była Beata Szydło, potem był Mateusz Morawiecki, który zgodził się na te wszystkie unijne przepisy, ale porównywanie Morawieckiego do Donalda Tuska dla prawicowca, no to powiem wam, że to jest największa obelga. Pewnie się zastanawiacie, skąd ta przemiana u pana Morawieckiego. W końcu zawsze gryzł się w język, tym razem jednak poleciał z grubej rury. Otóż podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński bardzo ciepło mówił o Mateuszu Morawieckim. Wspomniał go na początku swojej wypowiedzi, później w trakcie swojej wypowiedzi, kiedy mówił, że te wszystkie programy, które on dzisiaj obiecuje, te wszystkie obietnice, to wszystko właśnie dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jarosław Kaczyński po operacji w zasadzie nie wrócił do pełni zdrowia i w Prawie i Sprawiedliwości
Dużo osób zaciera sobie ręce na to, aby zostać następcą prezesa. Ochotników jest wiele. Chociażby Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Beata Szydło oraz Zbigniew Ziobro. Beata Szydło w zasadzie w ostateczności stwierdziła, że może dalej kandydować do Europarlamentu, płacą tam dobrze, ona zarabia dobrze, w zasadzie dużo nie musi robić, no i się to jej opłaca. Jacek Sasin ma jakieś ambicje, ale ogólnie zdaje sobie z tego sprawę, że ludzie postrzegają go jako człowieka demolkę, dlatego w zasadzie rola zarządzania spółkami Skarbu Państwa również mu odpowiada. Mariusz Błaszczak nawet miał ksywkę kapciowego, który właśnie panu prezesowi kapcie podsuwał. No miał bardzo ochotę w końcu na wyższe stanowisko. Jednakże z powodu tego, co wydarzyło się w Zamości pod Bydgoszczą, to jest ze względu na konflikt z generałami, no w zasadzie jego rola jest przekreślona. Zostaje w takim razie Morawiecki i Ziobro. I chyba ci dwaj będą się spierać do końca o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Minister Ziobro pokazuje pazurki. Jak wiecie, ręcznie steruje prokuraturą. Postępowania, które wcześniej nie miały w zasadzie żadnej kontynuacji, nagle zostały wszczęte. Chociażby postępowanie wobec pana Cieszyńskiego za respiratory, postępowanie wobec pana Błaszczaka za rakietę, która znalazła się na polskim terytorium, zostało przejęte z prokuratury wojskowej i jest teraz w zasadzie zarządzane przez prokuraturę krajową. A do tego również postępowanie wobec Jacka Sasina za wybory, które się nie odbyły. Także jest wiele postępowań, które nagle po kilku latach ciszy ruszyły. Jedno, co musicie wiedzieć, pan minister Ziobro jest bardzo mściwym człowiekiem i łatwo nie odpuszcza. Dlatego pewnie do końca tej kadencji będziemy obserwować małe i mikrowojenki w Zjednoczonej Prawicy. Czy mnie to cieszy? Oj, cieszy bardzo, ponieważ okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość popełnia ten sam błąd, który popełniało w 2011 roku. Okazuje się, że Zjednoczona Prawica bardziej zajmuje się swoimi konfliktami niż kryzysami, które dzisiaj przeżywa nasze społeczeństwo. Protestują dzisiaj pielęgniarki, nauczyciele również są niezadowoleni i odchodzą z zawodu, a do tego mamy kryzys oczywiście wojskowy, skłócony minister obrony narodowej z generałami, inflacyjny, który dalej istnieje, ponieważ oczywiście ceny rosną mniej, ale dalej rosną. Także zamiast skupić się na społeczeństwie, Zjednoczona Prawica znowu skupia się na sobie. I mam nadzieję, że to będzie główny powód, dlaczego przegrają nadchodzące wybory. A jeżeli wam się podobało, to zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi materiałami. No a dodatkowo zapraszam was, abyście odwiedzili cały nasz kanał i zobaczyli inne materiały, które już tam się znajdują. Może coś was zainteresuje. Tymczasem bywajcie.